Porozmawiajmy o szczepionce MMR, niezbędnym narzędziu pomagającym chronić Ciebie i Twoją społeczność. Zacznijmy od podstaw. Czym jest szczepionka MMR i dlaczego jest ona istotna? Zatem MMR oznacza odrę, świnkę i różyczkę. To szczepionka, która chroni Cię przed tymi 3 niebezpiecznymi chorobami. Szczepionka to superbohaterka, która pomaga Twojemu organizmowi zwalczyć te choroby, dzięki czemu nie zachorujesz, jeśli się na nie natkniesz. Jeśli nie jesteś zaszczepiona, istnieje wysokie ryzyko zarażenia się tymi wysoce zakaźnymi chorobami, które mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Odra może na przykład powodować zapalenie płuc, które jest infekcją dróg oddechowych, encephalitis, które jest zapaleniem mózgu, a nawet może spowodować śmierć. Świnka to infekcja wirusowa, która może prowadzić do bolesnego obrzęku gruczołów ślinowych. Powikłania mogą obejmować orchitis, czyli obrzęk jąder, który może prowadzić do problemów z niepłodnością u mężczyzn, a także może prowadzić do encephalitis, czyli zapalenia mózgu, które może zagrażać życiu. Różyczka jest zwykle łagodną chorobą, ale jeśli kobieta w ciąży zachoruje na różyczkę w pierwszym trymestrze ciąży, może to mieć poważne konsekwencje dla rozwijającego się płodu i może prowadzić do wad wrodzonych, w tym uszkodzenie słuchu, wad serca i problemów rozwojowych. Nasza społeczność stoi przed wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi o szczepionkę MMR. Mylna informacja jest jedną z nich. Wiele osób w naszej społeczności słyszało nieprawdziwe informacje na temat szczepionki MMR i jej związku z autyzmem. Doprowadziło to niektórych rodziców do podejmowania decyzji na podstawie fałszywych informacji. Wszystko za sprawą opublikowanego wiele lat temu badania, które zostało zdyskredytowane i okazało się całkowicie błędne. Nie ma dowodu na jakikolwiek związek między szczepionką MMR a autyzmem. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do tego kraju, byłem bardzo mały, a moja mama nie mówiła po angielsku. Z tego powodu moja mama nie miała żadnych informacji na temat szczepionki MMR. Istniała ogromna bariera językowa, co spowodowało opóźnienie w otrzymaniu szczepionki, którą otrzymałam w wieku 9 lat. Dowiedzenie się na temat szczepionki MMR może być trudne, jeśli Twoim pierwszym językiem nie jest angielski. Jednak informacje na temat szczepionki MMR możesz znaleźć na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii. Są one również tłumaczone na różne języki, takie jak bengalski, polski, ukraiński, somalijski i tym podobne. Przekonania kulturowe i religijne wpływają na decyzje dotyczące szczepień podejmowane w naszej społeczności. Istnieją 2 rodzaje szczepionki MMR, zawierające żelatynę i taka, która jej nie zawiera. Należy pamiętać, że oba działają w ten sam sposób i zapewniają dokładnie taką samą ochronę. Uzyskanie szczepionki MMR nie zawierającej żelatyny jest proste. Kiedy rozmawiasz ze swoim lekarzem rodzinnym lub pracownikiem służby zdrowia na temat otrzymania szczepionki MMR, daj mu znać, że chcesz tę wersję bez żelatyny. Zapewnią Ci, że otrzymasz odpowiednią szczepionkę, która jest zgodna z Twoimi preferencjami i systemem przekonań. Niektórzy z nas nie otrzymali szczepionki MMR w dzieciństwie, jednak w miarę dorastania i zdobywania większej wiedzy Twoja perspektywa może się zmienić. Wystarczy, że zadzwonisz i umówisz się na wizytę u lokalnego lekarza pierwszego kontaktu, a następnie zaszczepisz się. Jeśli nie masz pewności, czy zostałeś zaszczepiony, zawsze możesz zadzwonić do swojego lekarza pierwszego kontaktu i to sprawdzić. Ważne jest, aby mieć 2 dawki szczepionki. Jeśli nie masz pewności, czy przyjęłaś 2 dawki, czy nie, Twój lekarz pierwszego kontaktu powinien to sprawdzić. Jeśli Twoja dokumentacja szczepień nie jest dostępna lub nie istnieje, ponowne zaszczepienie się szczepionką MMR nie zaszkodzi. Należy pamiętać, że ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych jest znacznie niższe niż ryzyko związane z chorobami, którym zapobiega szczepionka MMR. Szczególnie ważne jest, aby kobiety otrzymały szczepionkę MMR przed zajściem w ciążę, aby chronić siebie i swoje przyszłe dziecko przed tymi chorobami. W idealnym przypadku kobiety powinny otrzymać szczepionkę co najmniej na miesiąc przed próbą zajścia w ciążę. Jak uzyskać dokładne informacje na temat szczepionki MMR? Nie wierz we wszystko, co usłyszysz. Dowiedz się, jak odróżnić dokładne informacje od dezinformacji, zwłaszcza na platformach mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat szczepionki MMR, skontaktuj się ze swoim lokalnym lekarzem rodzinnym, odwiedź witrynę NHS lub witrynę gov.uk. Prosimy kliknąć na poniższe linki, w których znajdują się informacje na temat szczepionki MMR. Możesz coś zmienić w swojej społeczności, dzieląc się dokładnymi informacjami i wspierając szczepienia. Podejmuj świadome decyzje i pomóż swojej społeczności dbać o zdrowie.